Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej Yerbie czy Herbie, tym razem po raz pierwszy yerba czy herba czy kawa, ponieważ jest ze mną Adam i on odpowie na Wasze kawowe pytania, które notabene zadawajcie ciągle, tak jak herbaciane i yerbowe, będziemy wciąż sukcesywnie na nie odpowiadać. Nie przedłużając, zaczynamy. Co sądzisz o yerbie z dodatkiem guarany? Uważam, że to jest fajne rozwiązanie, nie w kategorii, że większa ilość kofeiny, ponieważ rzeczywiście guarana zawiera guaraninę, czyli kofeinę, ale jej dodatek w yerbie jest na tyle niewielki, że to nie jest jakby wzmacniacz tej yerby. Chodzi o smak. Guarana to owoc, który ma specyficzny smak. Traktujcie to jako po prostu yerba mate owocową z guaraną. Jest to moim zdaniem fajne rozwiązanie, warto spróbować, ale nie liczcie, że kopnie Was jakoś bardziej. Czy jeśli będę zwiększał temperaturę wody, na przykład 60 stopni, czy zawartość kofeiny się też zwiększy? Można parzyć przez całą noc od 60 do 4 stopni. Pozdrawiam. Na pewno się zwiększy, ze względu na to, że akurat temperatura wody ma kluczowy wpływ na to, ile kofeiny wydzieli się do Waszego cold czy do Waszej kawy w ogóle. Jeśli używacie zimnej wody, tej kofeiny zwyczajnie po prostu dużo mniej się wyekstrahuje, dlatego użycie wyższej wody na starcie, tak jak pokazaliśmy to w odcinku, kiedy zalewałem kawę już bezpośrednio na samym początku gorącą wodą, właśnie po to, żeby ją bardziej pobudzić, żeby wyciągnąć z niej troszeczkę więcej smaku, to będzie oczywiście wpływało na zawartość kofeiny również. Rafale, zainspirowany Twoim niegdysiejszym filmem o zimnym parzeniu, przygotowuję w ten sposób mniej więcej swojego gunpowdera. Parzę go w lodówce w ten sposób, że fusy cały czas zostają w czajniku, uzupełniam go tylko o wodę. Mam wrażenie, że wywar jest coraz bardziej delikatny, sama herbata jest w stanie wytrzymać takich dolewek 4-5. Polecasz czy odradzasz takie rozwiązanie? Ja polecam, dlatego że w lodówce nie mam miejsca na wiele dzbanków. Jeżeli robię sobie iced tea przez całą noc, wypijam szklankę czy dwie rano, to zaczyna mi ubywać. Czuję, że zaraz się skończy. Musiałbym nastawić nowy dzbanek, więc miałbym znów zajętą lodówkę kolejnym dzbankiem, bo ten pierwszy wciąż by tam stał. Masakra. Ogólnie wolę dolać. Rzeczywiście będzie słabsze, będzie łagodniejsze. To się ciągle doparza, ale potrzebowałoby tyle czasu, co cała noc, więc nie mam tyle czasu. Ale jeśli o mnie chodzi, trochę jak yerba mate. Wypijam od razu najmocniejsze, no i każdy kolejny raz jest słabszy, a tak orzeźwiam się. W końcu pijemy samą wodę. No nie, zawsze gdzieś trochę tej herbaty zostanie. Jeżeli chcecie mieć cały czas takie same iced tea, przecećcie do jakiejś butelki i zapaszcie nowe od razu na zapas, ale dla mnie nie ma problemu. Można rozrzedzać, dolewać, jest super. Kawa zwiększa cholesterol? Nie wiedziałam o tym. Tutaj mowa przede wszystkim o tych diterpenach, o których Wam już mówiłem na samym początku, kiedy nagrywaliśmy pierwszy odcinek, że brak filtracji kawy przy pomocy papieru powoduje, że te diterpeny przedostają się do naszego naparu. Te diterpeny odpowiadają za wzrost cholesterolu, także jeśli na przykład ktoś ma badanie właśnie krwi i zależy mu na tym, żeby ten cholesterol nie wyszedł jakby w jakichś wysokich wartościach, to wypicie kawy wcześniej jest raczej nie za dobrym pomysłem. Oczywiście jest to chwilowy efekt, natomiast warto na to uważać, szczególnie osoby, które mają problemy z właśnie tego typu, powinny raczej stosować filtrację kawy, a więc wszelkiego rodzaju kawy przelewowe, gdzie nasz napar przelatuje przez papier, już rozwiążą ten problem, więc nie jest to nic strasznego, co w jakiś sposób powodowałoby, że nie możemy pić kawy, jeśli mamy właśnie problemy zdrowotne. Mówi Pan, że kwasy organiczne mogą reagować z metalami i powstają niechciane substancje. A jak to się ma do aluminium zawartym w herbacie? Historii o herbacie z cytryną nie będę przytaczał, ale czy to nie może działać podobnie? Pozdrawiam. Ogólnie w kombuczy nie ma kwasu cytrynowego, a o cytrynian glinu tutaj chodzi. Nie wiem, czy inne kwasy reagują z glinem i czy powstaje substancja, która tak jak cytrynian glinu może być przez nas przyswajana i powodować chorobę Alzheimera. Jeżeli są gdzieś jakieś badania na ten temat, to ja na to nie trafiłem. Szukajcie, może wspólnymi siłami odpowiemy na to pytanie. Fakt jest taki, że ja bym się nie przejmował. Ogólnie nawet tym cytrynianem glinu bym się nie przejmował, ponieważ dowiedziono, że coś takiego jest, ale to jest rozdmuchany przez media taki strach społeczny. Są ludzie, którzy całe życie tak piją i nic im się nie stało, nigdy nie zachorowali. Myślę, że to jest znikomy wpływ na nasze ciało. Nie bójmy się, kombucha raczej tego nie robi, ale głowy, jak to się mówi, nie dam sobie uciąć, bo po prostu nie znalazłem nigdzie badań na temat innych kwasów organicznych i aluminium. Powiedz nam coś na temat zielonej kawy. Ona lepiej pobudza moim zdaniem niż kawa czarna. Wydaje mi się, że zrobimy o tym odcinek osobny, bo jest to temat bardzo, bardzo szeroki. W pewnym momencie szalenie modny. Dużo ludzi właśnie chciało pić kawę jeszcze przed wypaleniem i po prostu stało się to wręcz obsesją i we wszystkich sklepach można było znaleźć właśnie produkty tego rodzaju. Zrobiłem o tym osobny odcinek, ponieważ jest to temat bardzo szeroki, ale odpowiadając na to pytanie, czy poziom kofeiny się zmieni, to nie.
Nie, kofeina się nie wypala w procesie wypalania kawy, a więc prawdopodobnie jest to efekt tylko i wyłącznie psychologiczny. Jeśli czujesz większe pobudzenie po kawie zielonej, wydaje mi się, że nie powinno mieć to związku żadnego z tym, czy ona jest wypalona, czy nie. Mam pytanie, czy jeśli położymy dwie różne herbaty obok siebie, na przykład Puera i Gunpowdera, to czy aromaty się wymieszają? Pozdrawiam ekipę czajnikowego. Pozdrawiamy również. Czy się wymieszają? No pewnie tak, ale to nie jest tak, że one mają bardzo intensywny aromat. Ja ogólnie herbaty trzymam u siebie obok siebie, tyle że one są szczelnie zamknięte, to Wam polecam. Bardziej niż to, że herbata zacznie pachnieć drugą herbatą, w dodatku czystą, bałbym się, że ona zacznie pachnieć innymi rzeczami, które mogą być w okolicy, czyli przyprawami, czyli jakimiś na przykład kawą, jeśli trzymamy to w jednej szafce. Na to bardziej uważajmy. Sądzę, że tak, no, odpowiadając na to pytanie, może to przejść, ale czy da się zrobić na przykład Gunpowdera, który smakuje puerem? Wątpię. W jaki sposób słodzić taką kawę? Wiadomo, że można cukrem, ale nie będzie on się zbyt dobrze rozpuszczał. Jakieś naturalne syropy. Tutaj akurat jest mowa na pewno o kawie na zimno. Jeśli lubicie słodką taką kawę, no to można się pokusić o to, żeby oczywiście wsypać trochę cukru i mieć więcej cierpliwości niż zwykle, ponieważ ten cukier i tak się rozpuści. Oczywiście temperatura przyspieszy ten proces, ale no, to wszystko jest kwestia cierpliwości. Jeśli tej cierpliwości nie macie, a chcecie tak na szybko, nie kupując żadnych syropów, posłodzić sobie taką kawę, to po prostu wystarczy nalać odrobinę wrzącej wody do kilku łyżeczek cukru, rozmieszać to wszystko, tworząc taki roztwór, taki syrop. No i właśnie przy pomocy tego syropu posłodzić taką kawę. To jest moje jakby wytłumaczenie na ten temat, chociaż ja zachęcam Was raczej do tego, żebyście nie słodzili kawy, żebyście cieszyli się jej smakiem naturalnym, ponieważ kawa sama w sobie również posiada naturalną słodycz, którą warto docenić i nie zagłuszać jej dodatkami. Przy zbyt długim parzeniu napar robi się niedobry, wydzielają się garbniki. Jednocześnie ta sama herbata może kilka razy parzyć, otrzymując za każdym razem dobry napar. Dlaczego? Czy w przypadku drugiego parzenia nie powinno się od razu wydzielić garbniki? Można parzyć herbatę wiele razy i nie jest ona od razu gorzka. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ to nie jest tak, że my nie przerywamy parzenia, robiąc drugie parzenie. Parzymy raz, zlewamy i gdybyśmy nawet od razu zalali kolejną porcją ciepłej wody, to nie jest tak, że to parzenie się kontynuuje. Zwróćcie uwagę, parzenie polega na tym, że do tego naparu rozpuszczalnika przechodzą substancje z herbaty, w tym właśnie gorycze, tanina. No i my zlewamy ten napar, dajemy świeży rozpuszczalnik, w którym tego nie ma. Znów potrzebny jest czas, żeby się nagromadziło tam tyle, żebyśmy mogli poczuć, że to jest serio gorzkie. Stąd nie przeparza się drugie parzenie, ani trzecie, ani czwarte, bo zawsze jest świeża woda, która nie zawiera jeszcze tej taniny. Można przeparzyć, bo na to trzeba uważać. Jednak przedłuża się kolejne parzenia, dlatego no, trzeba robić to z głową, bo można przedłużyć za bardzo i przeparzyć sobie drugie w stosunku do pierwszego, ale to nie jest tak, że to jest kontynuacja parzenia. Kontynuujemy te same liście, ale napar jest nowy. Czym dokładnie jest espresso? Mocną kawą z ekspresu, czy może też trzeba posiadać specjalny ekspres do tego typu kawy? Jak przygotować ten napój bez maszyny, specjalnej maszyny? Pozdrawiam. Jak najbardziej pozdrawiamy. To pytanie to jest... Można podzielić na kilka części. Przede wszystkim jakby to, czym jest espresso. Jest to wysoko wyekstrahowana kawa w bardzo małej ilości wody, a więc dzięki temu zyskujemy bardzo intensywne smaki. Mniejszą zawartość kofeiny, to jest bardzo istotne, bo jednak tej wody, w której ta kofeina mogłaby się rozpuścić, a także czas parzenia jest dużo krótszy niż przy takim zwykłym, konwencjonalnym zaparzeniu kawy. Natomiast jak chodzi o samo pytanie dotyczące tego, czy trzeba mieć specjalny ekspres, jak najbardziej. Taką kawę jesteśmy w stanie wykonać tylko przy pomocy dość dużego ciśnienia. Ekspresy ciśnieniowe posiadają zakres od 7, nawet gdzieś tam do 15 barów. Te najwyższe wartości niekoniecznie są nam potrzebne, żeby osiągać dobre espresso, bo możemy równie dobrze zrobić espresso przy 8 barach, więc tutaj też taka wskazówka, nie dajmy się nabrać. Jeśli proponują nam ekspresy z ogromną ilością, produkując ogromne ilości ciśnienia, to niekoniecznie będzie to wpływało na to, że ta kawa będzie akurat lepsza. Dużo większe znaczenie będzie miała stabilność temperatury, dużo większe znaczenie będzie miała też pojemność boilera. Tak naprawdę jest tu szereg rzeczy, na które warto by zwrócić uwagę. Natomiast, więc jak najbardziej należy posiadać ekspres ciśnieniowy.
żeby wykonać espresso. To jest jakby kawa, która jest możliwa do wykonania tylko i wyłącznie przy pomocy tej maszyny. Natomiast jeśli ktoś ceni sobie intensywną kawę po prostu, taką, która byłaby może nie aż takiej mocy jak właśnie espresso, nie aż tak gęsta jak espresso, to warto tutaj uderzyć właśnie w kawiarkę, w moka pod, o którym też mówiliśmy w poprzednich odcinkach, więc w to takie metalowe włoskie urządzonko, które na pewno kojarzycie z wielu filmów, popkultury i tak dalej. Jest to jedyna w sumie z tych alternatywnych metod, jedyne akcesorium, które gwarantuje pewne ciśnienie podczas procesu zaparzenia i jest tutaj mowa o zaledwie 1,5 bara do 2 barów podczas tego zaparzenia, więc niestety nie wykonamy tą metodą espresso, natomiast jeśli cenimy sobie intensywną kawę w małej ilości, to jesteśmy w stanie zaparzyć bardzo dobrą kawę właśnie przy pomocy kawiarki, więc odsyłam Was do odcinka na ten temat. Aha, tu jest jeszcze jedno pytanie. Czy spotkaliście się może gdzieś ze szkłem do degustowania herbaty, to znaczy z dedykowanymi kieliszkami, których kształt pozwala na kumulowanie aromatu? Nie, bo ogólnie herbaty nie degustuje się w ten sposób jak wino. Chodzi o to, że cupping herbaciany odbywa się podobnie do cuppingu kawowego. My to powinniśmy zaparzyć w specjalnym zestawie Cup Tasterze. Dajcie łapy w górę, jeśli chcecie o tym odcinek, bo mamy troszeczkę już przygotowane w tę stronę. Cup Taster to jest taki zestaw, który służy właśnie do zaparzania herbaty z pominięciem wielu zmiennych. Krótko mówiąc, parzymy to zawsze tak samo i nieważne, czy ta herbata wyjdzie dobra, czy niedobra, my oceniamy tak napar. No i nie używa się do tego kieliszka. Kawiarze degustują to łyżką. My też powinniśmy, chociaż herbaciarz często jest jeden do tego, on po prostu sobie posiorbuje z tej czareczki, ale no, pokażemy Wam to, myślę. W każdym razie nie, jest ceramika, która służy do tego, ale nie jest to specjalny kieliszek. Jaką yerbę pijecie najchętniej? Ile średnio kofeiny ma jedno zalanie yerby? To zależy od yerby, od tego, jaki to jest zbiór, skąd to jest, jak to zaparzymy, jaką wodę użyjemy, ile sypiemy suszu, ale przeciętna porcja mniej więcej jest odrobinkę słabsza od zwykłej kawy parzonej przelewowo, nie tam espresso, które jest bardzo mocne, normalna kawa. Myślę, że około 100 mg można by powiedzieć na taką porcję. To jest trudne do stwierdzenia, ponieważ my to parzymy wiele razy, pijemy zupełnie inaczej niż kawa, nie da się tego porównać. Jaką ja piję najchętniej? Różną, bo to jest tak, że ja sobie otwieram paczkę i ją piję, aż ją wypiję. No a kiedy ją wypiję, to nie mam ochoty na tę samą paczkę jeszcze raz, chciałbym coś nowego. Biorę inną, której nie piłem dawno, albo jeszcze nigdy nie piłem, czasem się trafia, no więc zmieniam. Nie można powiedzieć, że mam jakąś taką swoją ulubioną, po prostu piję, co mam otwarte. W tej chwili, jak się nie mylę, to ja chyba mam otwartą Amandę do parzenia na zimno. Tak, ja ostatnio piję często w ogóle jakieś takie terere. Tak, Amanda czysta jest u mnie. Ale co będzie dalej? Zobaczymy. Witam, mam prośbę. Mógłby Pan wyjaśnić różnicę między poszczególnymi kawami, latte cappuccino, latte macchiato? Na internecie nie udało mi się znaleźć wiarygodnych informacji, spotkałem się nawet ze stwierdzeniem, że górna warstwa latte macchiato to nie spienione mleko, tylko bita śmietana. Pozdrawiam. W zasadzie warto tutaj zaznaczyć jedną ważną rzecz, że wszystkie rodzaje mlecznych kaw są robione na bazie espresso, a więc różnice między poszczególnymi kawami to przede wszystkim różnice w proporcji espresso do mleka, również stopnia spienienia, delikatnie również różnice w temperaturze tego mleka. Zaczynając od początku, taką najmniejszą kawą, którą możemy tutaj wyróżnić, jest espresso macchiato. Jest to po prostu espresso, dosłownie z kapeczką mleka. Kolejną kawą można by tutaj powiedzieć, że byłoby cappuccino, gdzie ten rozmiar w dalszym ciągu jest niezbyt duży. Jest tutaj mowa w sumie o 180 ml takiego właśnie napoju, a więc mamy pojedyncze espresso, dużo bardziej spienione mleko, tak żeby wydobyć słodycz właśnie laktozy, która jest obecna w mleku, ale także to mleko jest delikatnie w wyższej temperaturze właśnie po to, żeby to mleko stało się bardziej takie kremowe, bardziej wydobywało ten słodki smak, który powoduje, że tak naprawdę tej kawy nie musimy słodzić. Kolejną kawą byłaby to w tym momencie flat white, a więc taka klasyczna kawa, gdzie mamy podwójne espresso, niezbyt dużo mleka, więc bardzo dobrze wyczuwalny smak kawy, natomiast no, idealne rozwiązanie dla ludzi, którzy nie lubią bardzo mlecznych kaw, cenią sobie też ten efekt pobudzenia, bo mamy podwójne espresso. Kolejną kawą, którą tutaj warto wyróżnić, byłoby już latte. I tutaj
właśnie może nie tyle latte, co kafe latte. To jest bardzo ważne, bo jeśli pojedziecie do Włoch i poprosicie o latte, to dostaniecie po prostu zwykły kubeczek mleka, bo to właśnie znaczy to po włosku. A więc kafe latte jest to taka bardzo, bardzo mleczna kawa, gdzie kawa w zasadzie jest dodatkiem do mleka, a nie odwrotnie. A więc jeśli mamy ochotę na pobudzenie, to tutaj się już to nam troszeczkę kłóci, ponieważ gorące mleko powoduje, że no, chce nam się po prostu spać, espresso powoduje, że ma kofeinę, więc jakby chcemy się pobudzić tą kawą. Natomiast nie spełni ona swojego zadania za bardzo, więc jeśli szukamy mocnej kawy, zejdźmy troszeczkę z ilością mleka. Ale jakie to ma być mleko? Ma być to mleko bardzo delikatnie spienione, mniej więcej w takiej samej temperaturze jak we flat white'cie. Aha, bo nie powiedziałem jeszcze, jak chodzi o flat white, to oczywiście flat white musi być flat, czyli jak najmniej pianki. Druga część pytania odnosi się do latte macchiato i szczerze mówiąc jest to kawa, która niekoniecznie należy do tych moich ulubionych. Już nawet nie mówiąc o tym, czy mam ochotę to pić, ale bardziej czy mam ochotę to robić za barem. Jest to taka kawa, w której mleko spienia się dużo, dużo mocniej, a więc już na starcie trzeba je spienić zbyt mocno, już na starcie trzeba je podgrzać dużo mocniej. A więc zaczynamy wyczuwać dużo więcej tłuszczów w mleku. Następnie czekamy, aż to mleko się rozwarstwi, czyli na samej górze mamy właśnie niebitą śmietanę, tak jak to właśnie w tym pytaniu zostało określone, ale właśnie to spienione mleko, to mleko, które się rozwarstwiło, daje bardzo grubą piankę na samej górze i przez to należy przelać właśnie espresso, tworząc tym samym różne warstwy na samej górze piany, potem delikatną warstwę espresso, która gradientem przechodzi w kolor taki mleczny, w kolor biały. Natomiast szczerze mówiąc ja bardziej lubię rozwiązanie takiego regularnego latte, gdzie mleko przede wszystkim jest bardzo błyszczące, nie dostajemy takiej suchej pianki na samej górze i po prostu jest to zwyczajnie dużo przyjemniejsze w piciu, więc efekt wizualny może nie jest aż tak bardzo efektowny jak w przypadku latte macchiato. Natomiast jeśli ktoś wykończy taką kawę bardzo ładnym latte artem, to wydaje mi się, że również esteci znajdą w niej coś dla siebie, a przy okazji mleko będzie poprawnie spienione. Mam pytanie do czajnikowo.pl. Dobra herbata. Czy jest herbata bardzo mocna, podobna do smaku kawy wysokiej jakości? Nie. Ogólnie smak kawy, jakkolwiek rozbudowany i smak herbaty, również ciekawy, to raczej się to nie zazębia. Nie ma raczej herbaty, która smakuje kawą. Ogólnie w nomenklaturze herbacianej jest nuta kawowa, którą możemy użyć do opisania smaku jakiejś herbaty, ale to nie jest tak, że zaparzycie sobie tę herbatę i macie kawę. Ogólnie wyczuwamy gdzieś nutkę ziarna kawowego i na przykład Huang Dacha na przykład można polecić. Myślę, że ma taką nutę kawową. Niektóre herbaty na przykład z Yunanu mają takie nuty czekoladowe, gdzieś tam kawowe, no trochę to jest różny kiper tam ocenia, ale no gdzieś to jest. W każdym razie moc, jeśli chodzi o kofeinę, jak najbardziej. Polecam na przykład matchę, zielona herbata japońska. Ona w ogóle nie smakuje jak kawa, ale kopie jak kawa. Z kolei, żeby napar był ciemny i wyrazisty, to stosujemy takie bardzo dojrzałe puery. One potrafią dać czasem napar prawie czarny. Tylko że ani smak, ani kofeina nie będą goniły kawy, więc nie. No i napar może mieć lekko smak, i kolor, i działanie, ale nigdy to nie jest jedna herbata, no i nigdy to nie będzie kawa. Tak samo jak nie ma kawy, która przypominałaby herbatę totalnie. Ma sens dodawanie do yerby mrożonych owoców, czy raczej tylko suszone i świeże? Leniem jestem, nie chce mi się tego rozmrażać, tym bardziej suszyć. Ma to sens, zwłaszcza teraz, kiedy w lecie chcemy się orzeźwić, robimy często tererę. Do terery dodajemy lodu. A co gdyby dodać zamiast lodu mrożonych owoców? Ja próbowałem i to jest fajne. Nie tylko musicie robić takie kostki owocowe. Zauważcie, że do pojemniczka na kostki do lodu możecie powrzucać owoców. Jakieś winogronka, wisienki, zalać wodą, zamrozić i używać takich owocowych kostek. Fajne rozwiązanie. Ale możecie w ogóle dodać zamrożonych truskawek, zamrożonych wiśni. To schłodzi napar, da sok, ponieważ one puszczają bardzo dużo soku, jak się rozmrażają. Będzie super pomysł. Ja polecam, ogólnie jest to fajne rozwiązanie, ale suszyć to nie, bez sensu. Yerba czy herba? Mam pytanie, jaka jest najbardziej fermentowana herbata na świecie? Czy jest to czarna, czy jakaś inna? Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Fermentowana. Generalnie chodzi o oksydację. To ciągle zamiennie mówimy, ale tak naprawdę chemicznie chodzi o utlenienie, czyli oksydację. Najbardziej utleniana jest oczywiście herbata czarna. Ona jest utleniana w 100% i nawet wśród czarnych herbat nie bardzo możemy mówić, że cejlońska jest bardziej utleniona od kenijskiej. No nie, no po prostu robimy to do końca i już. Spośród czarnych darjeelingi się wyłamują, one są słabiej oksydowane, ale no nie,
Najbardziej oksydowana jest po prostu czarna. Chyba że chodzi o fermentację jaką taką, czasem się w ten sposób nazywa puery, postfermentacja, czyli za pomocą mikroorganizmów. Wtedy po prostu gotowane puery, jeszcze do tego leżakowane, to będzie coś najbardziej przetworzonego. Czajnikowy, a co z kwasem szczawiowym w herbacie, który wiąże wapń z mleka? Jeśli połączylibyśmy herbatę z mlekiem, dzięki temu wapń nie będzie wiązany z naszego organizmu. Zgadza się, tylko że w herbacie nie jest aż tak dużo tego kwasu szczawianowego. No bierzemy po prostu łyżeczkę herbaty, wiecie, to nie jest ogromna ilość. Ile tego kwasu tam jest? Ile wlewamy mleka? Zauważcie, dużo, nawet więcej niż samej herbaty wagowo. Poza tym to też nie jest tak, że my pijemy bawarkę, żeby dostarczyć sobie wapnia. No wypijmy szklankę mleka, no nie o to chodzi. My dodajemy do smaku. To tak jakbyśmy dodali cytryny do herbaty, żeby witaminę C z tego mieć. No zjedzmy coś, co ma witaminę C. To jest po prostu przyprawa. Traktujmy to w ten sposób i uważam, że nie powinniśmy się gdzieś tam wdawać w szczegóły chemiczne w tym przypadku. Bawarka nie powinna być traktowana jako źródło wapnia. Ale rzeczywiście, taki proces zachodzi. Jest to ilość śladowa moim zdaniem. To wszystkie pytania w dzisiejszym odcinku. Oczywiście czekamy na więcej, więc jeśli zastanawiacie się, jeśli są jakieś pytania, z którymi sobie nie jesteście w stanie poradzić sami, to zapraszamy do tego, żebyście pisali w komentarzach, czy to pod tym filmem, czy pod jakimkolwiek filmem, który produkujemy. My te pytania będziemy zbierali i oczywiście odpowiadali w następnych odcinkach. Pierwszy odcinek z serii razem, natomiast najprawdopodobniej nie ostatni, a więc zapraszamy Was do oglądania kolejnych, no i oczywiście na stronę czajnikowy.pl, gdzie również można spotkać dużo herbat, dużo kaw i nas samych, ale po drugiej stronie ekranu. Także do zobaczenia w następnych odcinkach.